kochani, witam Was serdecznie w kolejnym vlogu. Jesteśmy już w Polsce i jedziemy do domku. Maja jest oczywiście już padnięta troszkę, ale podejrzewam, że jak wyskoczy z auta, to pierwsze będzie siczku, a potem będzie latać jak wariatka. Na 100%. Jakie mamy plany? Mamy plany takie, że najpierw jedziemy do Dino, bo jesteśmy w sobotę, jest już późno, jest prawie 8 godzina, a potrzebujemy mleko na niedzielę, potrzebujemy parę drobiazgów, jajka i tak dalej, żebyśmy mieli takie drobiazgi na niedzielę, chociaż jutro jedziemy do Świebodzina, ale warto coś tam w lodówce mieć. A mamy coś do smażenia jajecznicy? Bo ja już nie mam. Mamy masło i mam masło klarowane, wziąłem ze sobą. Także nie będziesz musiał rozćwiartowywać tej bagietki, której nie mamy. Także zapraszamy na kolejny vlog, ale tak jak mówię, najpierw do Dino, do paczkomatu, bo mamy 2 paczki do odebrania po drodze i potem do domku. Maja już nam troszeczkę popiskuje, ale jeszcze trochę. Zobaczcie, jaki tu most jest. Mamy zachód słońca prawie zaraz. Ale daje, ale daje. To mówisz, z kiedy ten most jest? Chyba sprzed I wojny światowej nawet. No, taki bardzo klimatyczny. Jak była rewolucja przemysłowa w Europie. Widać, że tych nitów tutaj nawalony jest w tej tak, ale w ogóle jest taki konstrukcji. widać naprawdę dobrze zrobiony i porządny. No chyba go nie będą rozbierać. Dlatego trzyma się jeszcze. No. Tu jakiś kościół jest. Tam z tyłu jest zamek. To zamka nie widziałam jeszcze. Tu ten plac jest dziwny, bo taki cały wybrokowany, jakby się wjeżdżało, wiecie, na jakiś taki plac defiladowy. No bo tutaj był. Tak? Tak. Tutaj jest parę jednostek wojskowych i tu właśnie były uroczyste przysięgi. W każdym razie Wojtek tutaj chodził do wojska. Nie? Nie chodziłem do wojska, tylko byłem funkcjonariuszem Straży Granicznej. I to się w ten czas nazywało Lubuski Oddział Straży Granicznej. W Krośnie Odrzańskim, bo jesteśmy w Krośnie Odrzańskim. A teraz inaczej to się nazywa. Mhm. Czyściutko, nie? Pięknie i czyściutko. Jak byłem ostatnio, tą drogę remontowali. I była zamknięta po 15 minut. Ta strona i ta. A teraz całe skrzyżowanie zamknęli tutaj, następny kawałek. To w miarę szybko, 2 tygodnie. Dzień dobry. Dobry. Kolejny dzień, jedziemy do Świebodzina na obiadek, ale Wojtek stwierdzi po drodze, że on już jest tak strasznie głodny, że już nie może wytrzymać. Hot dogsy w Polsce muszą być. I polska kawa. Na śniadanko jak znalazł. Z Orlena. Żartuję oczywiście. No, jedziemy do Świebodzina. Tam parę kilometrów mamy. Nie zrobiliśmy śniadania sobie na miejscu, to sobie po drodze po prostu przegryziemy coś tylko. Czyli najlepszego na świecie hot dogsa i wypijemy kawkę. A potem już babcia zrobi nam. Ja powiem szczerze, że nie przypadam, ale Wojtek mnie namówił. Mówi, weź sobie koniecznie. No dobra, niech będzie. Do później. Do później.
ale była w promocji hot dog z kawą. No więc wzięłam hot dog z kawą. Czemu nie? Nie? Teraz kotek świebodziński czeka na ciebie. Bonifacy czeka na ciebie, żeby się pobawić z tobą. Już się nie pozbędzie tego miejsca. Tak. Wojtek próbował ją z tyłu posadzić. 2 sekundy i siedziała tu. Ty to jesteś. Ale przynajmniej jest spokój. Znaleźliśmy sposób na to, żeby Maja była... Żeby było po prostu jej dobrze, bo tak to jeździła z nami z takim jęczeniem non stop. Wiecie, tak jęczała. Ona też nie przypada za jeżdżeniem autem. Jeździ rzadko, no bo kiedy jeździ, tylko właśnie tak do Polski jedzie, nie? Przyjedziemy do Świebodzina na obiadek. Teściowa zrobi pyszny obiadek. Zjemy, trochę posiedzimy. Dzieci będą. Tak. Cała rodzinka. Ustawię wszystkich na następne miesiące. Ustawisz wszystkich? Jak mają żyć. Ach, jak mają żyć, to na pewno Cię posłuchają. Z pewnością. Nie? Myszak. Jest teraz 28 stopni. Jest strasznie gorąco. Ja mam taką ładną bluzkę, ale i ona niby jest z lnu, jest też z lnu, ale Wam powiem, że no gorąco. O tu jaki stary ten. Patrzcie. Kościół taki stary. Tu są dwa No. w Radoszynie. To jest miejscowość Radoszyn i tu są dwa kościoły. Jeden czynny, a drugi nawet chyba, nie wiem, z XVII wieku. Ale ruina. Ale my tutaj tak często jeździmy właśnie tą trasą, jak jedziemy do Świebodzina i to jest bardzo dużo domów w bardzo złym stanie. Takich, wiecie, ruinek, które się już sypią. Niestety. Spokojnie. Ludzie będą mieli pracę, będą mieli za co, to Ale nie powoli wszyscy- będą remontować. No tak, tylko wiesz, że niektórzy ludzie może i by chcieli sprzedać, ale na przykład nie jest jakaś tam sprawa spadkowa przeprowadzona i nie mogą i to wiesz o co chodzi, nie? Nie zawsze mogą sprzedać. Albo jest kilka osób do spadku i to też jest problem. No. No, tutaj gdzieś mieli koło Chociul robić jedną z największych w Polsce farm solarnych. 32 hektary. I to chyba to, co tutaj jest, co ostatnio razem jechaliśmy i dopiero trwały prace. Ależ to jest potężne, ludzie. A zresztą tutaj pod Radoszynem odkryli też ropę. Jest odwiert, jest świeczka postawiona do wypalania gazu i cały czas ciągną ropę. O, tam jest. Tam widać, nie? No to nie będzie widać W nocy się na tym słupie pali ogień cały czas i co jakiś czas przyjeżdża cysterna i zabiera, bo tutaj wokół Świebodzina, o tutaj ta farma jest. 32 hektary, ludzie. Ktoś wykupił i postawił. Tak.
Chodź. Wojtuś, nagraj raz. Raz ty chodź. Ja zobaczę. Raz ty chodź. Hej. Kogo psikuje, gdzie to Chodź tu. jest? Chodź. Nagraj. Chodź tu. Idź, raz ty, idź. Ej, gruby, chodź. Chodź tu. Chodź tu szybko. Chodź tu szybko. Chodź tu szybko. Tak, tak, dobry. Dobry. Tak, wracamy z wojaży. Okropnie gorąco, jak zwykle zresztą tego lata. Miałam sobie zdrabkę w Żabce. Ostatnio jak kupiliśmy zdrabkę, to nikt nie wiedział w ogóle jak ją rozwiązać. Cała chyba czerwona jestem. Strasznie jest ciepło. Wariować idzie. Owocowa eksplozja. Będziemy drapać. Po co wydawać te 2 zł czy 5 zł, jak możesz mnie drapać za darmo? Też racja. Też racja. Jedziemy do domku. Teraz to mu chętnie wskoczyła do basenu, którego jeszcze nie mamy. Złożony. Dzisiaj niedziela, to nie możemy po prostu... Jest po prostu strasznie. Strasznie. Zresztą widać po Mai, Na zewnątrz 32 jest. że jest po prostu okropnie. Jak w saunie. Zapewne wiecie, o co mi chodzi, bo macie na pewno tak samo. No. Jutro co robimy? Bierzemy się za roboty. Tak, ale jutro najpierw składasz pawilon. Żebyśmy mieli troszeczkę cienia przed tym kamperem, Tak. bo trzeba się chować. A niby planowaliśmy ten wyjazd w ten sposób, że patrzyliśmy na pogodę, żeby było w miarę około 20 stopni, wiecie. I według pogody, którą patrzyliśmy tydzień temu, Tak, powinno być 3 dni z deszczem. Po 24-23 stopnie. tak. Ale niestety przesunęło się wszystko I i jest gorąco. tydzień czasu 32 stopnie. Jest gorąco, także najpierw pawilon, Potem dmuchamy basen, napełniamy basen, niech te słoneczko już tą wodę w basenie nagrzewa. a potem będzie robota. Zobaczymy. Zobaczymy co. Na pewno będziemy wybierać taką robotę, żeby sobie krzywdy nie zrobić tą temperaturą, nie? Tak, ja będę malować, moi drodzy, szafki w kamperze. Wiatrak przywieźliśmy, to jak włączyć w środku wiatrak, to Tak. podejrzewam przeciąg będzie. Nie, no myślę, że do malowania szafek nie będzie katastrofy i będzie dało radę. A ja bym najchętniej sobie jakąś robotę pod ziemią znalazł, A. bardzo głęboko. W bunkrze. W bunkrze. Może mamy jakiś bunkier, tylko trzeba go odkopać. Może mamy jakiś bunkier, tylko jeszcze o tym nie wiemy. Tak. No już jeden odkopałeś, w sensie wyczyściłeś. Ktoś tam napisał w komentarzach, czy nasza piwniczka może służyć jako bunkier, Jako schron. jako schron, ale może jako schron. Jeśli by był zastosowany odpowiedni strop zrobiony, to jak najbardziej. Że tak, jedziemy do domku. To jest niedziela, więc dzisiaj nie robimy nic. Zresztą jesteśmy mokrzy jak szczury po tej wyprawie. No trochę też tam u mamy trzeba było ogarnąć. Basen mama ma i troszkę woda się zrobiła zielona, to musiałem wszystkie filtry, wszystkie pompy poczyścić. Tam umyć jej ten basen i spokojnie. To Wojtek sobie jutra będzie miała wodę kryształową i będzie się mogła kąpać. Wojtek sobie zawsze robotę znajdzie, nie? Zawsze. No dla mamy się nie zrobi. No pewnie, że się słuchaj. zrobi. Pewnie, że się zrobi. Zapyszny obiadek. Tak. Mama nam zapłaciła obiadkiem też. Pokażę wam, jaki piękny tu widok jest. Rzeka Bóbr. Nie widać. Coś tu. Coś tam widać. Nawet wędkarze na łódce łowią ryby. No co, kto mi się tutaj pcha? Masz parcie na szkło? Jest gorąco, pitulce. Tak sobie tutaj siedzę przed tym kamperem. Jeszcze trochę schłodziło, już jest przyjemniej. Tak patrzę na te włości nasze i sobie myślę, Boże, nie widzę światełka w tunelu.
kiedy to będzie lepiej wyglądać. Naprawdę. Ale na pewno kiedyś będzie. Kwestia czasu. Trzeba być cierpliwym. Wojtek już pozbierał te wszystkie części od... Chcesz klatę pokazać? Chcesz klatę pokazać? Wciągaj brzuch. Mówię, że nie widzę światełka tu w tunelu. I nie zobaczysz za wcześnie jeszcze. Za wcześnie jeszcze. Za wcześnie jeszcze. Myślałam, że mnie pocieszysz trochę. Jeszcze za wcześnie. Jeszcze się pomęczysz trochę ze mną. Nie, ja nie mówię za wstałą, tylko że mówię, ta nasza ruinka tutaj i to całe Włości, kiedy to będzie wyremontowane. Stracimy siły, stracimy zdrowie, ale to wyremontujemy. Nie stracimy I zdrowia. będziemy sobie odchorowywać na starość. Oby nie. Wypluj to. Tfu, tfu. Kawka. Późna kawka. Trzecia już. Trzecia? A może nawet, Czwarta. może nawet czwarta. A ja dużo kawy piję. I lubię. Coś ci stanie. Nic mi nie stanie. Ty dzisiaj widzę pesymistycznie myślisz. W każdym razie Wojtek wyciągnął cały ten pawilon. Porozkładał wszystkie części. Brak instrukcji. Instrukcję wcięło. Instrukcję mam. Masz już? Znalazłem, bo on był z Iska. Jiska. I na stronie Iska jest instrukcja. O, super. Tylko, że śrubków nie ma. Śrubku Muszę nie ma. kombinować trochę śrubków. Śrubki wcięło. Ale część mam, a część akurat jutro jadę po złączki do studni, to akurat kupię garść śrubków i będzie. I będziemy składać. On taki byle jaki nie jest ten pawilon. Jest bardzo porządny, więc warto się tym pobawić. Babcia go kupiła za 1700. 1700 zł. No mówię, że nie jest byle jaki. To jest naprawdę dużo wart. To nie są takie byle jakie, zresztą widać te nogi tutaj są porządne. Jestem bardzo ciekawa, jak on... Znaczy, ja go widziałam na żywo, bo on wstał u twojej mamy, nie? Więc... 2 lata stał. Tak, więc... I nie zardzewiał, o dziwo. No, czyli nie jest byle co. No to u nas też 5 lat postoi. No może i więcej, bo jak nie zardzewieje, jak coś tam się będzie działo, to zawsze można go pomalować. Dach i boki będziemy ściągać. Tak, A konstrukcja niech sobie będzie. tak, Jak przerdzewieje na wiosnę, to się go wyczyści i pomaluje. tak. Dokładnie. Tak. Czy ty... Tobie się coś stało? Czy Nie. się tak zgadzasz ze mną? Ja się zawsze z tobą zgadzam. Ja się tylko nie zgadzam wtedy, kiedy głupotę gadasz. A ja nie gadam kłopotu. Jasne, No pewnie, że jasne. nie. Czasem masz takie pomysły, że głowa boli. Bo to są pomysły. No, ale ja też mam takie pomysły czasami, jak ostatnio z malowaniem tej witryny. Ale jak wsadziłam na ChatGPT nasz pokój duży z tą witryną i kazałam pomalować czatowi GPT ją na czarło, to się wystraszyłam, jak to wyglądało. Okropnie to wyglądało, w ogóle to nie pasowało. Patrz, u sąsiada na dachu mewa. Rzeczywiście, no. To mewa czy gołąb? Czekaj, zaraz ją Czy biała wrona? przybliżę. Nie, mewa. No dalej nie przybliżę, chyba nie widać za bardzo. Ale rzeczywiście na samym rancie siedzi. No. Może to sztuczne? A gdzie sztuczne jak łem obraca? Nie, no żartuję przecież. Ale patrzcie, jakie mam piękne niebo dzisiaj. Kiedyś tu będzie pięknie, to na pewno. Dach się wymieni na tym budynku gospodarczym, a ja już tu widzę tak, nowy dach, wiecie, tu wszystko wyczyszczone, nowe drzwi, w sensie wyczyszczone drzwi, wstawione, takie oczyszczone, ładne. I będzie ładnie. Tylko po prostu trzeba poczekać. Trzeba być cierpliwym. Taka prawda. Tutaj będzie, tutaj będzie Wojtka warsztat. Będzie sobie tam mógł siedzieć godzinami, ile wlezie i smarować smarem, co tylko wlezie. I wycierać ręce w obrusy, która moja żona przyniesie z flomarki. Nie, obrusów to wiesz, to niech cię ręka boska broni. A i tak ci podkradnę. Ręka, noga, mózg na ścianie, tak moja mama zawsze mówiła. Liniane takie. Nie, moje obrusy się bardzo podobają i nie można ich ruszać. Teraz muszę sobie postawić takie priorytety i po prostu, jeżeli będę kupować, to tylko takie naprawdę mega.
Ten, co ostatnio położyłam przecież na stole, to jest tak przepiękny, że to jest z chabrami i z makami. No śliczny jest. Przebrałam się w taką, wiecie, sukienkę letnią, bo już nie szło wytrzymać. Tutaj w kamperze było 40 stopni, jak żeśmy otworzyli drzwi. Genau 40 stopni, wyobrażasz sobie? Tak buchło takim. W domku w środku jest 22. Nie, teraz już jest okej. No W bo domu tutaj? tak. A w domu tutaj, okej. W każdym razie nie, już teraz jest okej. Otworzyliśmy na przestrzał z tyłu i z przodu te takie duże okna i myślę, że z 10-15 minut było dobrze. Ale w lecie teraz zauważyliśmy i sobie już tu zakonotujemy w umyśle, że 16:30 już w tym miejscu jest cień. Tobie chodzi tu. W lecie, tak, tutaj gdzie teraz siedzimy. Tak. Czyli popołudnia na tarasie można spokojnie Będą w cieniu fantastyczne, fantastyczne. Zresztą ja wam pokażę tu z tej strony. Tutaj będzie taras. Tak mniej więcej o w tym miejscu. Tutaj gdzie to okno, to będzie szersze takie balkonowe. drzwi tarasowe. Balkonowe, no. Od podłogi do prawie sufitu. Dobrze będzie. Tylko musimy poczekać jeszcze trochę na te klimaty. Nie zapomnij, kotusiu, że mamy rozmierzyć kołkami, żeby zobaczyć wizualnie A ja ci powiem, wiatrołap. ja ci już powiem mniej więcej w którym miejscu. Czekaj. Powiem widzom mniej więcej, gdzie to będzie ten taras, nie? Tu jak są drzwi, o tu, to tu jest taka kreska. Widzisz tą kreskę? Od podłogi do sufitu? To tutaj się może kończyć wiatrołap, myślę. On jest dokładnie w połowie między drzwiami a oknem. I mi się wydaje, że z drugiej strony pewnie jest ściana. Tak mi się wydaje, nie? No i tu będzie z jednej strony i tak z drugiej strony być może tak samo. Czyli tak samo z tej strony i tak samo z drugiej. Czyli tu będzie kreska i tu będzie kreska. To na moje oko to jest 1,20 m i tam będzie troszkę więcej. Tam będzie 2 metry. Oto 3,5 metra. To jest wystarczająco. 3,5 metra, ale tutaj w stronę podwórka. Ile byś chciała? Nie wiem, muszę zobaczyć. Muszę tam podejść, bo ja bym chciała mieć na tym. Bym chciała mieć na werandzie taką dużą komodę, wiesz? Nie taką jak mamy teraz, tylko taką, żeby to dobrze zobrazować, trochę jak na pewno znacie takie komody duże w Ikei. One mają u góry 4 wąskie szuflady i niżej mają 2 duże i znowu 2 duże. To jest taka typowa, wielka, duża komoda z Ikei drewniana. Nie powiedziałam, nie mówię, że chcę mieć identyczną, tylko takich gabarytów. I po prostu trzeba patrzeć w środku mniej więcej, ile ona zajmie. No i przydałaby się też jakaś jeszcze szafa wąska obok tej komody. Bo no na werandzie czy tam na wiatrołapie to takie meble się przydadzą. Chyba że, bo mamy tą garderobę kupioną, tą drewnianą, nie? No jeszcze muszę pomyśleć. No bo tak, jak się planuje właśnie od podstaw dane pomieszczenie, a ma się już jakiś zarys mebli, jakie by się tam chciało mieć, no to jest ważne, jakiej to ma być wielkości potem, nie? Tym bardziej, że to robimy na zasadzie zgłoszenia. Nie musimy mieć pozwolenia, projektów i nie wiadomo czego jeszcze, nie? Maja tutaj sobie koczuje na podłodze, a mi jeszcze stopy nie schudły od drogi. A ty masz spuchnięte stopy? A jak? Tak samo. Ja też. 7 godzin w aucie i potem zawsze mam stopy spuchnięte. Trzeba rozruszać. Jutro od rana Jutro im przejdzie. A gdzie jest w ogóle rower? Mój? W środku? W środku. Jeszcze nie byłam na rowerze w sklepie. A, widzisz. No. Także tak, kawusia. Kawusia sobie pijemy. Jutro pokażesz widzom, jaki mi kupiłaś prezent. Bo ja bardzo lubię twoje prezenty. Który? Kupiłaś mi młotek, kupiłaś mi siekierę i teraz kupiłaś mi taczkę. No, zgadza się. A taczka jest taka po fest. No, jest taka jak trzeba. Bo jak widzę na tych filmikach, jak Wojtek się męczy tymi wiadrami, to masakra.
Ojej, kurka biedna, śpi. Padła. O. Ona niestety tak ma, że jak gdzieś z nami jedzie, gdziekolwiek, chociaż jest to godzina, albo 2, albo 7, to ona nie zdrzemnie się ani 5 minut. Musi czuwać. Tak, i to jest po prostu męczące dla psa, nie? Potem jak w końcu jest w miejscu, gdzie się czuje bezpiecznie, to śpi jak zabita. Bidulka. Czyli co, nie ma dzisiaj składania? Nie, coś tam Pawilonu? złożę. Coś tam złożę, według instrukcji poskładam, ale no nie wiem ileś śrub. Tam z 6-8 znajdę, ale jak trzeba będzie 20, o to nie mam. Muszę policzyć, zobaczyć ile śrub potrzeba Ty, ja idę tą i mewę nagrać i dopiero. z bliska. To gołąb. O, już nie. O, chyba usłyszała. Poleciała. Chyba usłyszała. Maja? Gdzie jest piesek? Gdzie jest piesek? Jeśli chodzi o kemping, no to widzieliście ostatnio, co Wojtek jak pięknie zrobił blat. Bardzo ładnie. Będzie jeszcze tutaj robiona blenda na dole wzdłuż, bo tu była wcześniej ta lodówka, ona miała tutaj taki panel sterujący na dole i teraz po prostu trzeba ten panel czymś zastąpić i będzie tutaj taka deska, nie? Dobrze mówię? No, bardzo ładnie moje, że zrobiłeś. To zresztą i tak będzie pomalowane na kolor konikowo-polny. Powiedziałam Wojtkowi, że to będzie zielony, a Wojtek się wystraszył i mówi, co? Zielony? Taki szałwiowy. Nie wiem, czy to dobrze myślę, bo ja mam z tymi kolorami czasem takie pomysły, że coś mi się bardzo podoba, potem nie mam odwagi pomalować, natomiast boję się, że on się będzie strasznie brudził na dole. Nie? Na czarno. Bo u góry to wiadomo, nie? U góry to mniej się brudzi niż na dole, szczególnie jak się ma psa. No tak się waham jak zwykle. A jak się nie ma psa? Maja. To się mniej brudzi, ale też się brudzi. Bardzo ładnie to wygląda. Przywiozłam sobie taką, pokazywałam wam ostatnio taką deseczkę do krojenia. Chociaż mam jeszcze jedną tutaj taką drewnianą, którą też używam. No, jeszcze tutaj wyląduje z czasem bateria. No i przywieźliśmy sobie wiatraczek, na pewno nam się przyda. Taki malutki. Maszynka stoi. Prądotwórka, która nam, że tak powiem, czekaj, nie zamykaj, bo chciałam pokazać tą lodówkę, maszynka, która nam umila życie. Dzięki temu, że mamy prąd. Lodówka jest bardzo przyjemna. Bardzo przyjemna. Myślę, że też nam bardzo umili życie. Będę skracać tą, tylko że kurczę, nie mam nici. Nie wzięłam żadnych nici, ale igły i igieł, więc nie wiem, czy tym razem mi się to uda zrobić. Firma MPM, nie znam, pierwszy raz mam coś tej firmy, ale szukaliśmy w miarę taniej, a w miarę z dobrymi opiniami, więc padło na taką. Małe zakupki wczoraj zrobiliśmy w Dino. Wiecie, takie najpotrzebniejsze: jajka, mleko, ser żółty akurat mam z Niemiec, napoje jakieś. Arbuz uratował nam dzisiaj naprawdę życie, jak żeśmy wrócili z grzania na amen. Kukurydzę kupiłam, właśnie kukurydzę, nie wiem, muszę ją zobaczyć, czy ja nie muszę jej dzisiaj przypadkiem już zrobić, bo kukurydza to długo stać nie może. No i mam tutaj, lód sobie robię. I mam tu też skrzydło z indyka i zrobię sobie na nim zupkę. O, leży królowa. Leży królowa. Tak? Zmęczona bidulka. Zmęczona, tak, gorąco, nie? Ja wiem, że gorąco piesowi, tak, gorąco piesowi. Dzisiaj jest ciepło, no, bardzo jest ciepło. No i tak, wszędzie stoi coś tam potrzebne. Wody, nie wody, bo wiecie, że jeszcze wody takiej swojej do picia nie mamy, więc trzeba sobie jakoś radzić i kupować w baniakach albo teraz przywieźliśmy 4 baniaki od teściowej po prostu z kranu. No i tyle. To jest cała rzecz na dzisiaj. Wojtek, widzę, już coś tam zaczyna składać. No, widzicie, jak to wygląda. Będziemy mieli pawilon. I on wcale mały nie jest. 3x3 chyba Wojtek mówił, z tego co kojarzę.
Będzie fajnie z takim pawilonem. Do góry. Ale on jest duży. Jest jeszcze jedna możliwość. Jaka? Później, że dorobię podstawę pod każdy słupek. Że pod każdy słupek dorobię podstawę, żeby był Wyżej. wyżej i w ten czas drzwi się otworzy do środka i będzie przylegał do ściany. No, chyba Nie? było dobrze. No to dobra, to go przestawimy. Na razie trzymaj go tu. Trzymaj całość. Trzymam. Ale u ciebie się kiwa, nie u mnie. Czekaj. Wygoń Maję dalej, bo ona... Maja, idźcie połóż. Dobra, kładź go na moją stronę. Dobra. Czekaj, ja śrubki przykręcę. Dobra, teraz z twojej strony muszę iść. Okej. Maja uciekła, boi się pałacu. Do mnie. Dobra, i to musimy podnieść i nałożyć na ten. Ja mam, czekaj. Okej. No też gryzie. Jakiś kój gryź. A co będzie na kolację? Bo kolacja też musi być. Jak jest żona, to jest i kolacja. Nie tak, że potem mąż cały dzień nic nie je, a potem byle co zje. Na koniec. Dzisiaj będzie kukurydza. Grzeję wodę. Grzeję wodę i będziemy zaraz robić kukurydzkę. Wojtek jeszcze składa ten pawilon, ale ja już powoli tutaj, bo już jest, wiecie która? Już jest 8 wieczorem, więc no, już powoli tak będziemy kończyć. Coś tam jeszcze zrobimy, ale już nie za dużo. Fajne to kukurydze, takie duże. Gdzie? My to nie damy rady chyba. Spokojnie. Dobra, czekaj. Zostaw tam i popchaj tu.
Ja nie dam rady, bo jestem za nisko. Za mała. Za mała. Ja jestem za mała? Tak. Ja? W moim wzroście? Tak. Niesamowite. Ty za mała. Ja jestem za mała. Wiecie ile mam wzrostu? 1,80 m. Ja jestem za mała. Nie wierzę. No właśnie, patrzcie teraz. Taki jest widok z okna i to jest dobry widok, dlatego że jak człowiek rano wstaje, no to widzi wszystko, co się dzieje przed kempingiem, nie? Jak teraz Wojtek nałoży te wszystkie firanki, które wiszą na tym pawilonie, to nie będzie nic widać, będzie ciemno. Tak mi się wydaje, że to nie jest do końca dobre. A koniecznie musimy to wieszać w ogóle. Słońce tutaj będzie gdzieś do godziny 1. Tutaj będzie prosto świecić. No, jak tu powiesisz tą płachtę, tą ciemną, to tu będzie ciemno. W środku. Tak, ale ona się rozsuwa na boki. Można w każdej chwili ją rozsunąć albo zsunąć. O to chodzi. No nie wiem, jak chcesz. Najwyżej można ją potem ściągnąć, jak będzie źle. Wiecie, to jest taki bardzo gruby materiał, więc podejrzewam, że przy takich upałach, jak jest to powieszone, to może być w środku też bardzo gorąco. Bo to może nie przypuszczać powietrza. Ale niech powiesi. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Ale tak jak mówię, można to zsunąć na boki, nie? Tak, moi drodzy, stoi. Jest już 21, więc kończymy na dzisiaj. Dzisiaj jest niedziela i tak coś żeśmy porobili, ale niewiele w sumie, tylko rozłożenie pawilonu. Zobaczcie, są takie tutaj, o. Ja nie wiem, czy my tu będziemy rozwijać, bo jak to się rozwinie, to... Jak będzie mocne słońce, no to tak. No chociaż może z jednej strony, zobaczymy, jak to będzie Od słońca. świecić, nie? W tą stronę. Bo tu jak się zasunie, tutaj tą, nie? To jest w kamperze całkiem ciemno. I też z kampera się nie widzi w ogóle, co się tu dzieje na posesji, więc no zobaczymy. Musimy posprawdzać po prostu, jak to funkcjonuje i... A czemu to nie wisi? Bo tu są zamki. Są zamki. Aha, bo to można jakby ze sobą Łączyć. zespolić. Usiadłeś sobie wreszcie? Co ja chciałam powiedzieć? Chciałam powiedzieć, czekaj, bo ja nie mogę tutaj stać, bo się przewrócę. Chciałam pokazać to z tyłu. W kamperze nam już lampka świeci, bo się już zrobiło ciemno, ale chyba jednak mnie trochę pogryzły komary, bo stopy mnie swędzą. Na słodką krew. I czuję, że coś tam jednak, bo mówiłam przed chwilą Wojtkowi, że chyba komarów nie ma. Zobaczcie, fajnie to wygląda, nie? Na pewno nam to zrobi robotę. Cień. No, żebyś wiedział. No, zaraz będzie ciemno. Także najwyższy czas na spokój i na przerwę w pracy. Nie? Trzeba się wykąpać, kolację zjeść. Tak. A na kolację co? Kukurydza. Świeżutka polska kukurydza. Kukurydza, zrobię Ugotowana. bułeczki w airfryerze i dostaniesz jeszcze kawał kiełbachy w rękę. Pasuje. Podwawelska. Pasuje. Mi też pasuje, bardzo lubię podwawelską, szczególnie z dino, bo jest pyszna. Także tak. Na dzisiaj koniec pracy. Tak. Jest żona, jest i kolacja właściwa. Jemy? Zobaczcie, jak żeśmy się odgrodzili. Mamy prywatną sferę. I kolację pyszną. Smacznego. Pysznego.